Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Zobacz, co ustawi giełdę w końcówce października. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Zobacz, co ustawi giełdę w końcówce października. Poniedziałek i wtorek to jednoznaczne potwierdzenie, że teraz na rynku przewagę mają ci, którzy liczą na kontynuację wzrostów, na nawrót tendencji wzrostowej, na realizację optymistycznych scenariuszy, na realizacji scenariuszy, które są opisywane przez statystykę i na to, żeby zrealizowały się te scenariusze, które były opisywane przeze mnie w pierwszym materiale w październiku, który mówił o tym, że są pewne wykresy, które już nigdy więcej nie użyję w czwartym kwartale 2023 roku i odsyłam do tych materiałów w prawym górnym rogu. Ale do czego teraz, na co warto teraz zwrócić uwagę? Zobacz, co ustawi giełdę w końcówce października. To, co teraz będzie szczególnie istotne, to są dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych i to właśnie one ustawią nam końcówkę października, jeżeli oczywiście nic losowego nowego się nie pojawi. Dzisiaj poznamy dane o inflacji producenckiej dla Stanów Zjednoczonych o godzinie 14:30, a jutro poznamy dane o inflacji konsumenckiej. Te dwa wskaźniki pozwolą nam ocenić, jaka jest teraz szansa na to, żeby była kolejna podwyżka stóp procentowych, jaka jest szansa na to, żeby polityka monetarna była bardziej łagodna, jaki jest wpływ zachowania węglowodorów na ścieżkę inflacyjną, jakie będą te oczekiwania inflacyjne ze względu na to, że rynek przywiązuje do tego bardzo dużą wagę. Jeżeli okaże się, że po tych 2 dniach, po tych publikacjach jest mniejsza szansa na dalsze podwyżki stóp procentowych, a przypominam, na chwilę obecną rynek daje i wycenia tylko niecałe 40% prawdopodobieństwa, że będzie jakakolwiek dalsza podwyżka stóp procentowych, to oczywiście rynki finansowe będą do tego musiały się odnieść, będą musiały to dyskontować. Kluczem do zrozumienia wydarzeń na rynkach finansowych poza statystyką jest zachowanie ropy naftowej oraz amerykańskich obligacji, a jeżeli do tego na fali osłabienia amerykańskiego dolara będziemy także świadkami przekształcania się kapitału na rzecz większej akceptacji ryzyka, to głównym beneficjentem powinny być rynki emerging markets i warszawska giełda papierów wartościowych. Dlatego też zaczynamy od wykresu indeksu WIG20, który w sytuacji, kiedy już będziemy po wyborach w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy świadkami i będziemy obserwować dalsze wzrosty euro-dolara, to warszawska giełda papierów wartościowych powinna być głównym beneficjentem. Dlatego też prawdopodobnie i moim zdaniem jest to scenariusz bazowy. Szykujemy się już teraz do ataku na psychologiczny poziom 2000 punktów z ogromną szansą, że go pokonamy, a przejście tego psychologicznego poziomu otworzy perspektywę do wzrostów w kierunku tegorocznych maksimów i poziomów, które nie były obserwowane od bardzo wielu miesięcy. Dlatego też ja osobiście nastawiam się, że taki scenariusz prowzrostowy będzie realizowany i to jest dla mnie scenariusz bazowy na końcówkę nie tylko października, ale oczywiście także na cały czwarty kwartał. Równolegle, kiedy zobaczymy, co się dzieje na rynku złotego, gdzie presja na rzecz umocnienia krajowej waluty trwa, kiedy wybijamy się dołem, widzimy, że za tymi wzrostami stoją inwestorzy zagraniczni. Równoległe umocnienie krajowej waluty wspiera popyt na ryzyko. Myślę, że tak to należy interpretować, plus to, że wczoraj udało się obronić poziom 6% na rentowności polskich obligacji 10-letnich. Już teraz zaczynamy wracać poniżej tej średniej, sygnalizuje, że także polskie obligacje są na celowniku zakupów inwestorów zagranicznych, no i że te poziomy w okolicach 6-5,9% na rentowności to są szczególnie atrakcyjne poziomy dla inwestorów zagranicznych. Widzimy, jeszcze raz przypomnę, że równolegle polskie obligacje oraz rynek akcyjny testuje średnią dwustosunijną. To ma duże znaczenie, ponieważ oznacza, że polskie aktywa są w kluczowym, newralgicznym miejscu. Jeżeli okaże się, że po wyborach, bez względu na to, kto wygrał,
popyt na ryzyko będzie atakować cały czas, to mając na uwadze, że równolegle te dwa polskie aktywa testują ważną średnią, będzie to naprawdę będzie to wielki sygnał do zakupów polskich aktywów i do tego, żeby rozpocząć nawet fazę dynamiczną tych zakupów. Tego się spodziewa, moim zdaniem, to jest scenariusz bazowy. Jak już powiedziałem, patrzymy na zachowanie amerykańskich obligacji. Jeżeli rentowności będą dalej spadać, będzie to wielka radość i będzie to sygnał, że popyt na ryzyko powinien atakować także inne klasy aktywów. Sam indeks giełdowy na Wall Street wczoraj zakończył dalszymi wzrostami, więc popyt na ryzyko także tutaj w tym wypadku atakuje. Jak widzimy na wykresie, okolice 4400 punktów to jest teraz kluczowy opór i punkt odniesienia. Dzisiejsza sesja w Azji przynosi nam kontynuację tendencji wzrostowych, więc prawdopodobnie dzisiaj indeksy giełdowe w Europie będą kontynuowały optymistyczną fazę, optymistyczny trend nawrotu do kupowania ryzyka, więc osobiście spodziewam się, że warszawska giełda papierów wartościowych, indeksy giełdowe w Europie Zachodniej, w tym oczywiście indeks DAX, będzie już na dobrej drodze, żeby trwale pokonać te najbliższe ważne opory. Jeżeli właśnie dodamy do tego, że po danych o inflacji euro-dolar wyjdzie już trwale nad poziom 1,06, sygnały będą naprawdę bardzo wyraźnie wzmocnione. Plus, jeżeli to wszystko przeniesie się na rynek surowcowy, i zaraz powiem, co mi nie pasuje jeszcze do tej układanki prowzrostowej. Jeżeli cena złota będzie rosnąć, będzie to sprzyjało tezie o tym, że rynek surowcowy jest kupowany. Przypominam, złoto jest bardzo silnie uzależnione od tego, co się dzieje na amerykańskich rentownościach i na amerykańskim dolarze. Ale jeżeli rentowności pójdą w dół, a amerykański dolar będzie się osłabiał, czyli euro-dolar pójdzie w górę, to jest ogromna szansa na to, że dynamika wzrostowa ceny złota będzie także niezwykle zaskakująca. I przypomnę, to co nie pasuje do tej całej układanki, to zachowanie ceny miedzi, ponieważ w tym wypadku powinniśmy być świadkami pokonywania najbliższych oporów i dopiero jeżeli takie pokonywanie oporów będzie miało miejsce, to i rynek miedzi, który, jak to się mówi, ma doktorat z ekonomii, będzie wspierał popyt na ryzyko, będzie wspierał scenariusze prowzrostowe. Ja osobiście spodziewam się, że właśnie tak będzie, ale prędzej czy później tak się wydarzy, ale na chwilę obecną jedyny sygnał ostrzegawczy z rynku surowcowego, z rynku nastawionego na ryzyko, płynie właśnie z zachowania ceny miedzi. I na rynku surowcowym patrzymy także na zachowanie ceny ropy naftowej. Na chwilę obecną ten wzrost ma cały czas charakter tylko ruchu powrotnego do najbliższego oporu i tak to należy traktować. Moim zdaniem dopiero przejście poniedziałkowych maksimów będzie oznaczało, że rynek ma ochotę zanegować impuls spadkowy, ale jak widzimy zmienność zaczyna zamierać, więc rynek ropy naftowej przygotowuje się na kolejny impuls, który będzie płynął z ryzyka geopolitycznego. Moim zdaniem taka powinna być tego interpretacja. I z rynków zagranicznych to, co także jest coraz bardziej interesujące, to zachowanie Bitcoina, gdzie zaczynamy testować ważne wsparcie w rejonie 27 tysięcy dolarów. 27 tysięcy dolarów w krótkim terminie ma znaczenie. Przypominam, to jest psychologiczny poziom oraz miejsce, gdzie przebiega miesięczna linia trendu wzrostowego. Jeżeli Bitcoin pokonałby ten poziom, otworzy się perspektywa do mocniejszego spadku. Być może wtedy rynek będzie sygnalizował nam jakiś ruch w dół o mocnej charakterystyce. Będziemy świadkami pojawienia się następnego dynamicznego impulsu. Warto obserwować Bitcoina, jednak jego korelacja z rynkiem ryzyka w ostatnim czasie jest bardzo znikoma, wręcz odwrotna w pewnych okresach, dlatego trudno posiłkować się teraz zachowaniem Bitcoina, określając, co może się wkrótce wydarzyć także na innych klasach aktywów związanych z ryzykiem. Dlatego też powiedzenie, że Bitcoin żyje swoim własnym życiem, jest uzasadnione przez to, co widzimy na wykresach i jak ten Bitcoin, jak ta najbardziej popularna kryptowaluta teraz się zachowuje. Zobacz, co ustawi giełdę w końcówce października. Myślę, że dane o inflacji są bardzo dobrym wyznacznikiem tego, jak rynek może dyskontować, w którą stronę rynek może dyskontować wydarzenia, które wkrótce będą miały miejsce na rynkach finansowych, czyli w końcówce, w drugiej połowie października.
Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Cześć!